Witamy wszystkich serdecznie, wuja Rybol i pan Zdzisiu Jurek. Nade mną jest temat dzisiejszego filmiku. To jeszcze nie jest takie złe, to jest bagno na odkrytym terenie, są bagna w lesie, są torfowiska różnego rodzaju, takie niby to dobre miejsce na ryby, jakieś takie zaczarowane miejsca. Dla wędkarzy oczywiście atrakcyjne, ciekawe, ale jakie zagrożenie ono niesie. Ja osobiście po mule przechodziłem, po błocie mule przechodziłem już bardzo dużo. Później Wam oczywiście na rysunku to wszystko wyślimaczę. Jak to robi, jak się chodzi po mule, jak powinno się chodzić po mule. Ale na początku powiem Wam, jak się trzeba zachować, jeżeli już wpadniemy, bo oczywiście dopóki się nie wrypiemy tak porządnie do tego bagniska, to jesteśmy królami bagien i dopiero jeżeli zacznie się coś naprawdę złego dziać, a tym bardziej jak jesteśmy sami. Pamiętajcie, jak jesteśmy sami, nigdy nie chodzimy po takich ostępach, jakichś bagnach, torfowiskach, jakichś dziwnie zarośniętych rzekach. To kiedyś Wam zrobię odcinek, jak poszedłem sobie kiedyś na takie, na leszcze, ale to będzie w którymś z odcinków. Teraz kilka słów o tym, jeżeli już wpadniemy do tego bagna. Jeżeli wpadniemy do tego bagna, nawet po kolana, pamiętajcie, żeby jak najmniej się ruszać. Wpadniesz do takiego bagna, musisz rozejrzeć się w koło, czy masz szansę czegoś chwycić się. Gdzie jest jakiś stabilny, twardy grunt, jakiś pień, korzeń, drzewo, gałąź. Musisz się rozeznać w terenie, wokoło siebie, w którą stronę musisz podążać, w którą stronę jest twardy teren. Może się zdarzyć tak, że te bagno zacznie Cię zasysać. Wtedy musisz wiedzieć, z której strony czego można się oczywiście chwycić. Pamiętajcie, że najgorsza jest panika, a może się tak zdarzyć. Jeżeli masz buty, jeżeli w gumowcach wlazłeś i wpadłeś do takiego bagna i czujesz, że się pogrążasz, wyciągnij kopyto, wyciągnij nogę z tego buciora, niech ten bucior sobie tam idzie na dno tego bagna. Nie martwcie się, że mama, tata, żona będą na was krzyczeli, że straciliście buty, bo możecie przez to stracić i życie. To się wydaje śmieszne, bo ja tu mówię naprawdę o bagniskach i o takich, a takie niestety występują bardzo często gdzieś jakieś rzeczki, doprowadzalniki do jeziora, podmokłe tereny, które kiedyś były jeziorem, ale że zaczęły zarastać, to są zdradliwe pułapki. Z tego można się śmiać, ale można też na przyszłość wyciągnąć wnioski i w takie bagnisko się nie bać. Oczywiście ktoś powie, o ja to z dziadkiem chodziłem po bagnach, znam te bagna jak własną kieszeń. Oczywiście tak, ale pamiętajcie, że co roku bagna się zmieniają, a to za sprawą, że raz jest bardziej sucho, raz jest bardziej mokro, raz jest niżówka, nie ma wody, na następny rok jest dużo wody, robią się przegłębienia, dziury, i to są bardzo niebezpieczne sprawy, tym bardziej teraz jeszcze dużo bobrów, które potrafią wykopać takie swoje dziury po 4 metry głębokości, o których ludzie nie mają pojęcia i możecie nieźle się napatoczyć. Także pierwsze co, jeżeli już wpadniecie, dajmy na to po kolana, nie panikujcie, popatrzcie w koło, czy możecie się czegoś chwycić. Jeżeli mamy wędki przy sobie, no to czy tam w pokrowcu, to te wędki kładziemy przed sobą, żeby zwiększyć płaszczyznę przylegania. Im mniejsza płaszczyzna przylegania, czyli nasza stopa, tym będziemy się szybciej zapadali. Jeżeli tą płaszczyznę zwiększymy, kładąc się tak jak na lodzie, kładziemy się tak jak na lodzie, jeżeli tak jest możliwe, i wtedy staramy się powoli, bez gwałtownych ruchów wyciągać jedną nogę za drugą. Trzeba się ostrożnie grzebać jak mucha w smole, jak to się mówi. Nie wykonywać jakichś
gwałtownych ruchów, bo to może tylko pogorszyć sprawę. Jeżeli już uda nam się nogi wyciągnąć i dalej nie możemy dojść do jakiegoś gruntu, pamiętajcie, że najlepiej się czołgać albo iść na kolanach. Za chwileczkę Wam narysuję, pójdziemy na tablicę, narysuję Wam na tablicę. Wiem, że uwielbiacie moje rysunki na tablicy, dlatego dzisiaj Wam jeszcze raz po raz kolejny narysuję, o co dokładnie mi chodzi. Chodzić po błocie albo po bagnach na kolanach, jak zrobić ten pierwszy krok. Zapraszam do mojego szkicownika. Ok, już jesteśmy. Powiem wam jak się wchodzi do bagniska. Mamy stały ląd i nagle, i tutaj mamy takie roślinki, oczywiście bagna możemy rozpoznać już po występowaniu różnych mchów, jakichś dziwnych, niskich roślin, jakichś turzyc, jakichś takich dziwnych rzeczy, jakieś takie niższe rośliny i wtedy już wiemy, że mamy do czynienia z jakimiś bagniskami. Rosną sobie takie różnego rodzaju roślinki. O, tak. To mamy takie zielone, elegancko. To dajmy na to, że to już jest, tutaj mamy stały ląd, a to zaczyna się już grząski dla nas teren. My oczywiście będziemy sobie szli na czerwono i teraz idziemy i jeżeli nie będziemy ostrożni, wpadniemy sobie w błoto nogą, tak. Chodzi, że w tą stronę idziemy, tak, czyli wpadamy nogą wykroczną, pierwszą, pach i już zapadamy się bardzo głęboko pod, znaczy no nie pod wodę, w błoto, tak, bo tutaj dalej wszędzie to już jest torf, błoto, tak, i zaczynamy się zapadać. Co należy w takiej sytuacji zrobić? W takiej sytuacji, jeżeli już wpadliśmy w te błoto, starajmy się zrobić pozycję tak zwanego chodzenia na kolanie, chodzenia kolanami. Czyli wydostajemy, stopa może zostać, ale kolano musi być w tym miejscu, tak? Tak musi być kolano w tym miejscu. O, coś takiego. To jest kolano. I teraz posuwamy się po tym błocie właśnie na kolanach. Idziemy na kolana. Odpychamy się stopami, bo nie jesteśmy po prostu w stanie wyciągnąć stóp w ten sposób i odpychamy się, normalnie brodzimy na kolanach, podpierając się rękoma albo szukając, jeżeli mamy jakąś, wiecie, tyczkę, są jakieś rośliny twarde, których możemy się chwycić, to po prostu idąc na kolanach, pełzamy na tych kolanach, pełzając na tych kolanach, dochodzimy gdzieś do jakiegoś stałego gruntu. Pamiętajcie, że jeżeli wiecie, że to jest błoto i wchodzicie w błoto, nigdy nie wchodźcie w błoto, jeżeli jesteście prawonożni, zawsze starajcie się wejść w błoto, jeżeli wiecie, że to jest błoto, nogą prawą, zgiąć ją tutaj, tak jak macie, jak tu Wam pokazałem, tak, w kolanie i po prostu po tym błocie pełzać kolanami. Ja tak przepełzałem na błocie i to takim potężnym błocie torfowiska, gdzie były po 7 do 10 metrów błota, mułu, takiego, który Was wciąga. Jeszcze Wam właśnie teraz pokażę, bo mi się teraz przypomniało. Pracowałem na takich stawach na ziemi torfowej, na torfowiskach. I teraz słuchajcie, po osuszeniu stawu, dajmy na to, zrobimy staw taki poglądowy, nieważne jakiego był kształtu, to był, dajmy na to, to jest kształt tego stawu i tutaj była głębokość mułu, torfu, bo to były stawy na torfowiskach.
i tam właśnie było dużo bagnisk. I teraz, żeby poruszać się jako rybak, bo to mówię jako rybak, to ja poruszałem się po tych stawach po prostu na kolanach i wtedy nie grzęzłem, bo powierzchnia przylegania to było od kolana do stopy, czyli miałem taką powierzchnię przylegania, tak? To tak pokazuję Wam na ręku, żebyście mniej więcej widzieli. I tutaj było około głębokość 7, ale po wyschnięciu stawu zawsze była taka, robiło się coś takiego. Ja nigdy nie wiedziałem, o co tu chodzi. Nie? Robiła się taka dziwna jakaś, takie małe zapadlisko. Wszędzie był torf, ale w tym miejscu akurat robiło się takie zapadlisko gdzieś szerokie gdzieś na 2 metry. I zimą, jak stawy były spuszczone, poszedłem zobaczyć, chciałem zbadać, co to jest. To wiecie co, ja włożyłem, ile ja tam tyczek, ja dowiązywałem tyczki i wkładałem, ja nawet nie powiem Wam, ile było metrów. Tam po prostu nie było możliwości z tego wyjść. To tak jak tutaj mamy ten staw, tak? Tutaj mamy ten staw, dno stawu i tutaj jest muł, tu jest ten cały muł i teraz robiło się coś takiego, nie? Coś takiego. I teraz ten muł miał głębokość jakichś 7 metrów, mówię cały czas o torfie, a tutaj ta właśnie, to jest to, co tutaj Wam narysowałem, jak wkładałem tyczkę, to nie mogłem znaleźć dna. Była taka głębokość, że po prostu nie było dna. I ja właśnie na takich stawach nauczyłem się chodzić po prostu na kolanach. Także wracamy do studia. Jesteśmy w studio, wszystko pięknie, ładnie. Także ja chodząc po takich stawach i po takim błocie właśnie chodziłem w tej pozycji, żeby bardziej na kolanach, w pozycji takiej do przodu. Jeżeli coś się działo, oczywiście buty zasysało. Ja chodziłem w tych buciorach wysokich, co Wam kiedyś już robiłem filmik. To nieraz wychodziło tak, że musiałem się po prostu położyć normalnie na tym błocie i wtedy powoli nogę z tego torfu, całą stopę z tego torfu wyciągnąć, później drugą, przesunąć się kawałek dalej i tak właśnie w ten sposób udawało mi się wyjść z bagniska. Czyli pamiętajmy, żeby nie szamotać się w panika, w niczym nigdy nie pomaga. Myślę, że te moje malunki zobrazowały Wam dostatecznie, o co mi w tym chodzi. Pamiętajcie, że jak nie znacie bagniska, to się w nie nie pchajcie. Mimo tego, że czasami piękne ryby można tam sobie połowić, ale można też na przykład stracić. Powiem Wam tak, chodzicie na takie bagno, bagnisko, wiecie, w dzień wiecie wszystko, jak wyjść z tego bagienka, ale w nocy wszystko się diametralnie zmienia i to, co było łatwe za dnia, w nocy się staje 2 razy, mimo tego, że macie latarkę, staje się 2 razy trudniejsze do zrobienia i możecie w taką dziurę wpaść. Musicie pamiętać, że na takich bagniskach jest bardzo zdradziecko się poruszać. To nie ulega wątpliwości. Każdego roku bagno będzie się zmieniało. Nawet jeżeli pójdziecie do Szreka, on swoich bagienek małych też do końca nigdy nie zna. Także trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, wuja Ryboli, pilnujcie się, bądźcie ostrożni.